Dzień dobry, cześć, witam wszystkich serdecznie z Frankfurtu nad Odrą, czyli z trzeciego dnia ze szlaku Odra-Nysa, a czwartego dnia wyprawy. A w dodatku z piątego filmu z tej trasy. Jeżeli czujecie się nieco zagubieni, nic nie szkodzi, obejrzyjcie proszę dzisiejszą relację, a potem zapraszam serdecznie do zapoznania się z całą playlistą szlaku Odra-Nysa, wydłużonego o dojazd z Legnicy przez Szklarską Porębę. No ale dzisiaj jest dzisiaj, przynajmniej według czasu YouTube'owego. Chociaż na razie nic na to nie wskazuje, to według krótkoterminowych modeli pogodowych być może będzie na mnie czyhać dzisiaj ściana deszczu. Mówię być może, ponieważ poranek naprawdę wygląda świetnie. Co prawda czuję w nogach, a właściwie to w całym ciele wczorajsze 200 km i chyba też dni poprzednie. Tak więc z jednej strony ochota do jazdy jeszcze jest, z drugiej strony jeżeli coś w meteo miałoby się zacząć psuć, no to nie powiem, żebym chciał cisnąć tak za wszelką cenę. Tak więc dzisiaj, żeby nie uprzedzać faktów, mapkę zostawmy sobie na trochę później. A teraz możemy cieszyć się niedzielnym porankiem. Jest 9 rano. Musiałem odespać po, nazwijmy to, ekscesach poprzednich dni i pozbierać się z hotelu B&B. Polecam m.in. ze względu na specjalne pomieszczenie na rowery. I możemy zacząć ten dzień trochę od zwiedzania Frankfurtu, gdyż to trochę takie zastanawiające miasto jest. A dlaczego zastanawiające? Sam Frankfurt nad Odrą liczy sobie około 55 000 osób. Wraz ze Słubicami jest tych mieszkańców podobno 80 000. Robi jednak wrażenie miasta zdecydowanie większego. Nie mam tu na myśli kilometrów zabudowy, wielkich osiedli czy innych powierzchniowych cech dużych organizmów miejskich. Centrum, takie odnoszę wrażenie, przypomina polskie miasta rzędu, powiedziałbym, Bydgoszczy. Jest tu dość znany Uniwersytet Viadrina, założony w 1991 roku w ramach przebudowy i restrukturyzacji krajobrazu uniwersyteckiego w nowych krajach związkowych Zjednoczonych Niemiec i mieniący się być spadkobiercą Uniwersytetu Brandenburskiego założonego w 1506 roku, a nawiasem mówiąc przeniesionego do Wrocławia w 1811. Ale wracając do rzeczy, czy to sama akademickość miasta spowodowała, że, jakby to powiedzieć, urosło ono przynajmniej w tych najbardziej reprezentacyjnych rejonach? No cóż, najlepiej chyba będzie, jak zerkniemy w takim razie na miasto razem. Teraz jest może parę minut po 9, więc w niedzielę w Niemczech jest to bardzo, bardzo wcześnie. Jedyna śniadaniownia przyciąga amatorów porannej kawy na mieście, ale są jeszcze wolne miejsca, a reszta niekiepskiej infrastruktury i gastronomii jeszcze smacznie sobie śpi. Jest jeszcze wielkie żółte M, czynne chyba od 7 rano, gdyby ktoś tęsknił za tym rodzajem gastronomii. Trochę tu różnych budów i wykopków rozmaitych jest po drodze, ale co trzeba przyznać, z punktu widzenia rowerzysty prawie zawsze jest oznakowanie z taką tymczasową organizacją ruchu dla cyklistów. Jadę więc po prostu za strzałkami, i zobaczę, co z tego wyniknie, bo czysto mapowo to szlak wiódłby cały czas brzegiem rzeki.
No trochę to potrwało, zanim wydobyłem się z pomiędzy różnych płotków budowlanych. No ogólnie niemałe miasto. Zadziwiło mnie te 55 000 mieszkańców. No ale dobra, wróciliśmy do przyrody, natury, na razie pod postacią jakiejś parkowej DDR-ki. A nie, jeszcze jedno przedmieście przed nami. Dobra, i teraz to jest wylotówka, wyjazd w kierunku na Lebusz, jest Bundesstraße, a jak jest Bundesstraße, to musi być i DDR-ka. Więc lecimy patrzeć, jak będzie się pogoda zmieniać. Dystans pokonany na razie jest taki sobie, bym powiedział, nie ma jeszcze 10 km na liczniku, a godzinka minęła. I w ogóle za Frankfurtem znowu chyba trochę jakieś górki się na nas czają. No ładnie, ogólnie ładnie, jak na polach pod Szczecinem, a może nawet bardziej gdzieś pod szczecińskim Tantow. Tylko tej Odry coś nie widać. Miała być coraz szersza, coraz wyraźniejsza, coraz potężniejsza. No a na razie jest jak jest. Stylowy mostek nad Mokradłem, który jest rezerwatem o wdzięcznej nazwie Odertal Frankfurt Lebusch mit Pontischenhagen, jeżeli dobrze to wymawiam oczywiście. I chyba tak właściwie to jest taka cała dolinka objęta Naturschutzgebiet, jeżeli poprawnie to wymawiam. W każdym bądź razie stylowy mostek to punkt charakterystyczny, gdzie nasz szlak odbija w kierunku rzeki. Co prawda DDR-ka wzdłuż głównej drogi będzie prowadzić pewnie aż do samego Lebusz, bez zjazdów i podjazdów pod stromy brzeg odrzański, no ale przed chwilą narzekałem, że coś Odry nie widać, no to teraz nie mogę się z kolei nadąsać na szlak i jechać cały czas z wersją transportową. A na marginesie dąsania, to chyba pogoda rzeczywiście zaczyna mieć humory, bo coś zaczyna tak wiaterkiem zarzucać dosyć konkretnie. Spytam rowerka, czy chce jechać dzisiaj 140 km. Chcesz jechać? No, nie wygląda na zachwyconego. W Lebusz niebo niby jeszcze niebieskie, a jednak wokół jakoś tak coraz bardziej sino się robi. To chyba od tego miejsca nadodrzański szlak robi się tak konkretnie nadrzecznym. I tak przyglądam się tym pustkom wokoło i pomału dociera do mnie, że przy zachodnim wietrze za Kostrzynem czeka mnie jakieś 50 km pod wiatr lub prawie pod wiatr. Więc kombinuję sobie tak, że kupię na wszelki wypadek bilet na Regio o 14 z Kostrzyna i jak zacznie już coś mrzyć przed Kostrzynem, to znaczy, że jednak trzeba się ewakuować. No, chyba, że nie będzie już możliwości zakupu biletu z rowerem. Ale i owszem, widzę, że jest. Tak więc wszystko zaczyna się układać w taką logiczną całość.
Te 20 km za Lebbusz to absolutnie już czyste, odrzańskie klimaty, dzisiaj dodatkowo wzmocnione kompletnym brakiem ludzi po drodze. Przez 20 km widziałem chyba jedną parę. Może w jednym miejscu zamajaczy też gdzieś z brzegu, że tak powiem, jakiś przysiłek wśród pól i to wszystko. Generalnie tutaj jedziemy już rozległą doliną Odry, czy też raczej pradoliną, bo jest to teren równinny, pełen łąk, mokradeł i starorzeczy. Odra płynie tu już coraz szerszym korytem, a krajobraz jest przede wszystkim wynikiem działalności procesów rzecznych. Tutaj w środkowym biegu widać ślady dawnych meandrów, stare kanały i terasy rzeczne, jeszcze nie tak rozwinięte jak w dolnym biegu, ale rzeka jest już wyraźnie inna od takiej mniej więcej równobrzegowej, tak bym to nazwał, na przykład Nysy. I nie mam tu na myśli regulacji rzeki, bo to zupełnie całkiem co innego, to ingerencja człowieka w naturę. Tu po prostu zaczyna być widać, jak zjawiska rzeczne się nasilają i na co można będzie napotkać za 50-100 kilometrów, ale w zdecydowanie jeszcze większej skali. Obszar Doliny Środkowej Odry oczywiście jest też cenny przyrodniczo, objęty ochroną w ramach sieci Natura 2000. Wzdłuż trasy znajdują się siedliska określane jako łęki, czyli łąki nadrzeczne z leśnymi kępami, w których dominują topole, olchy i wierzby. Wiosną i latem podmokłe łąki stają się miejscem intensywnego życia ptaków. Można tu wypatrzeć czaple, bociany, a nieco dalej od rzeki również żurawie. Odcinek ten nie leży w granicach żadnego parku narodowego, ale polski brzeg objęty jest częściową ochroną pod postacią Parku Krajobrazowego Ujścia Warty, a kilkanaście kilometrów dalej, już przy samym ujściu Warty, znajduje się Park Narodowy o tej samej nazwie. Jedno z najważniejszych miejsc w Polsce dla ptaków wodno-błotnych. Dlatego też tereny między Lebbusz a Kostrzynem odgrywają ważną rolę w europejskiej sieci przyrodniczej, służą jako korytarz dla ptactwa prowadzący wzdłuż Odry na północ i południe kontynentu. No ale niewątpliwie zaczyna padać, więc dłuższe podziwianie coraz bardziej rosnącej Odry będziemy musieli zostawić sobie na następny odcinek. Wygląda na to, że krótkoterminowy model meteo jest precyzyjny jak skalpel i od teraz opady ze zmiennym natężeniem towarzyszyłyby mi przez najbliższe jakieś 5-6 godzin, jeśli nie lepiej, biorąc pod uwagę wzmagające się porywy wiatru. Z jednej strony oczywiście trochę przykrość, z drugiej strony tak kalkuluję pozostałe siły, zwłaszcza te pozostałe po górskich odcinkach tej eskapady. Dojechałbym, oczywiście, żebym dojechał, ale prawdopodobnie też dojechałbym siebie. Zamiast robić na samym finiszu odpowiednie pauzy, dużo przerw, to uciekałbym przed deszczem i wiatrem. Czyli dzisiaj coś koło 40 km przejechane, więc rzeczywiście odpoczynkowo. No dobra, zatem plan jest prosty. Wrócić oczywiście w to samo miejsce, dokładnie pod ten sam słupek i oczywiście kontynuować relacje aż do samego końca szlaku Odra-Nysa. Ale to jak się pogoda już poprawi, gdyż zdecydowanie lepiej się świat ogląda i podziwia, gdy nie trzeba co chwilę przecierać obiektywu. Zatem jeżeli już subskrybujecie ten kanał, to na pewno nie przegapicie następnych części relacji z Odry-Nysy. A jeżeli nie subskrybujecie, no to teraz jest idealna chwila, żeby to zrobić. Zerknijcie też proszę na mapę ze śladem GPS, link możecie znaleźć w opisie filmu. A jeżeli materiał przypadł Wam do gustu, zostawcie też proszę łapkę w górę. Również będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielicie się tym filmem ze znajomymi, którzy mogą być rowerowaniem, a może turystyką w ogóle zainteresowani. Wygląda na to, że tym razem nie muszę lecieć się spieszyć na pociąg, więc na spokojnie dojeżdżam do Kostrzyna i żegnam się już z Wami, ale tymczasowo, bo do następnego razu. Do zobaczenia, cześć!